Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w serii 1 paleta 5 makijaży. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się mega piękną, kolorową i wiosenną paletą, jaką jest paleta słodko-kwaśna z Glam Shopu. Jest to nowość z kolekcji Rococo i bardzo zainspirowała mnie ta historia kolorystyczna ze względu na to, iż posiada nieco neutralnych kolorów, takich bezpieczniejszych jak róże czy fiolety, ale takie fajne akcenty kolorystyczne jak niebieski, mega neonowa zieleń czy intensywny róż. Paletka zawiera 15 cieni, z czego 7 matowych, 1 mat z drobinką i 7 błyszczących cieni o różnych formułach. Ta paleta ewidentnie przywołuje wiosnę. Patrząc na nią, mam mnóstwo pomysłów na różne połączenia kolorystyczne właśnie z tymi ciekawymi, akcentowymi odcieniami, więc nie mogłam sobie odpuścić zrobienia z nią odcinka. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jakie makijaże można nią stworzyć, co ciekawego można nią zmalować, to zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Lecimy z tutorialami. Ten makijaż wykonam cieniami Sztukateria, Kwaśny, Suflet czekoladowy i Buduarowy burgund. Zaczynam od przygotowania powieki bazą pod cienie. Następnie sięgam po suflet czekoladowy i cieniuję nim zewnętrzny kącik oka. Kolor wyciągam ku skroniom, a następnie wprowadzam w załamanie powieki. Delikatnie pogłębiam cieniowanie odrobiną buduarowego burgundu, który aplikuję w zewnętrznym kąciku. Dokładnie rozcieram całość, po czym dodaję błysku odcieniem Sztukateria. Nakładam go palcem na resztę powieki. Białym eyelinerem zaznaczam linię wodną i wyciągam ją poza zewnętrzny kącik. Dokładam również eyeliner w wewnętrzny kącik oka. Następnie całość gruntuję cieniem Kwaśny. Przechodzę do dolnej powieki. Niedużym pędzelkiem nakładam cień suflet czekoladowy tuż pod neonowo-zieloną linią. Kolor rozcieram niżej, po czym pogłębiam, dokładając buduarowy burgund ponownie jak najbliżej neonowej linii. Makijaż wykańczam podkręcając i tuszując rzęsy. Teraz użyję cieni matowa kremówka, panicz, buduarowy burgund i atłasowa dama. Zaczynam od budowania zewnętrznego kącika cieniem buduarowy burgund. Kolor pogłębiam i zaczynam rozcierać ku górze. Ten sam kolor aplikuję teraz w wewnętrznym kąciku i subtelnie łączę obie plamy koloru w załamaniu powieki. Matową kremówką rozcieram jeszcze raz krawędzie cienia, po czym pokrywam burgundem dolną powiekę. Na środek powieki nakładam cień panicz. Używam w tym celu palca, aby zbudować dużą intensywność matu i aby uwydatnić widoczne w nim drobinki. Na linię wodą nakładam bordowy eyeliner, a w wewnętrzny kącik aplikuję atłasową damę. Następnie tworzę klasyczną kreskę na górnej powiece, a na koniec podkręcam i tuszuję rzęsy. W tym makijażu użyję cieni Grajek, Niezapominajka, Szlachetny niebieski i Kwaśny. Na powieki nakładam mieszankę bazy i korektora. Zaczynam akcentować oko niezapominajką. Nakładam ją puszystym pędzelkiem w zewnętrznym kąciku i załamaniu powieki. Kolor blenduję, a następnie dodaję kwaśny w wewnętrznej części powieki i łączę oba kolory ze sobą. Na pozostałą część powieki i wewnętrzny kącik nakładam szlachetny niebieski. Jak zwykle używam w tym celu palca dla intensywnego blasku i minimalnego osypu. Pędzla używam jedynie do rozproszenia drobinek na krawędzi. Teraz sięgam po skośny pędzelek.
pędzelek. Moczę go w mgiełce i tworzę kreskę, nakładając grajka na mokro. Wyciągam kreskę w zewnętrznym kąciku oraz zaznaczam wewnętrzny kącik. Podkręcam rzęsy, a na koniec tuszuję je dużą ilością maskary. W tym makijażu użyję wyłącznie cienia Rokoko i kwaśny. Zaczynam od przygotowania powieki bazą pod cienie. Palcem aplikuję Rokoko na całą powiekę ruchomą, aż po załamanie powieki. Teraz sięgam po pędzelek i rozcieram krawędzie cienia powyżej załamania. Sięgam po mniejszy pędzelek i nakładam Rokoko na dolną powiekę, mniej więcej do połowy, zaczynając od zewnętrznego kącika. Puszystym pędzelkiem rozcieram całość, po czym przechodzę do białego eyelinera. Skośnym pędzelkiem tworzę krótkie kreski w formie trójkąta w zewnętrznej części oka oraz jedną kreskę idącą wzdłuż załamania w wewnętrznej części. Teraz gruntuję kreski neonowym cieniem. Wklepuję kolor skośnym pędzelkiem aż do uzyskania intensywnego koloru. Linię wodną pokrywam beżową kredką, po czym również gruntuję ją cieniem kwaśnym. Makijaż wykańczam tuszując rzęsy. Ostatni makijaż wykonam cieniami Liliowy Pałacyk, Słodka i Panicz. Zaczynam od nałożenia bazy pod cienie. Palcem nakładam Liliowy Pałacyk na środek powieki. Ciągnę kolor aż pod sam łuk brwiowy. Dokładam go również na dolnej powiece. Teraz w zewnętrznym kąciku dokładam cień Słodka, ponownie za pomocą palca. Delikatnie łączę oba kolory i przechodzę do wewnętrznego kącika. Tu sięgam po nieduży kulkowy pędzelek i nakładam cień Panicz. Tworzę kształt półksiężyca o ostrej zewnętrznej krawędzi i rozcieram kolor do środka powieki. Płaskim pędzelkiem z odrobiną korektora jeszcze bardziej wyostrzam krawędź różu. Panicza nakładam teraz zwilżonym pędzelkiem wzdłuż małżowiny usznej, aby makijaż uzyskał bardziej edytorialowy charakter, a samą resztką intensyfikuję jeszcze kolor w zewnętrznym kąciku oka. Makijaż wykańczam tuszując rzęsy. Moi drodzy, na zakończenie tego odcinka jedyne co mogę powiedzieć to wow, wiła. Paletka jest śliczna. Pracowało mi się nią cudownie. Jest idealna na wiosnę. I dostałam takie pytanie, kiedy pokazywałam tą paletkę na Instagramie, czy jakość jest jakaś inna, bo ponoć gdzieś tam schodzą jakieś słuchy, że ta jakość jest jakaś taka gorsza niż pozostałe palety Glam Shopu. Ja nie zauważyłam żadnej różnicy. Piękne, intensywne, błyszczące błyski,
wyraźnie napigmentowane, intensywne kolory. Można je nałożyć delikatnie, ale można je zbudować do pełnej intensywności, jak na przykład u mnie dzisiaj w kącikach, więc nie zauważyłam jakiejś różnicy w jakości. Ten kwaśny jest super intensywny, jak na neonowy kolor to jest w ogóle petarda. Nie zapominajcie, bardzo łatwo się buduje. Grajkiem można zrobić kreskę, można zrobić cieniowanie bez problemu. Błyski wszystkie super, panicz ekstra. Zauważyłam przy buduarowym burgundzie, że ten kolor się zbyt mocno, zresztą ten też, one się nie sypią bardzo mocno. W sensie, że jak dotykamy pędzelkiem, to tutaj nie ma takich, wiecie, okruszynek na, jak to się nazywa, na cieniu. Co jest w sumie plusem, bo można bez problemu blendować sobie te cienie i budować stopniowo, ale i tak uzyskujemy pełne krycie, pełną intensywność, ale bez takiego nadmiernego pylenia osypu i obawy o to, że zaraz nam jakiś cień wypadnie, bo jest tak delikatny. Słuchajcie, nie wiem, przy mojej pracy, przy moich technikach ja nie miałam absolutnie żadnego problemu z pracą tą paletą. Tworzyło mi się makijaż z ogromną przyjemnością i wciąż bardzo mnie inspiruje i gdybym miała więcej oczu, to pewnie namalowałabym jeszcze kolejne 5 makijaży. Wciąż widzę tutaj kilka pomysłów i połączeń kolorystycznych, których nie wykorzystałam w dzisiejszym odcinku, na przykład ten ciepły brąz i ten zielonkawy rokoko. Byłaby petarda. No albo taki, wiecie, fioletowo-fioletowy makijaż też cudownie by wyglądał. Mnie wnętrze tej paletki inspiruje bardzo i na pewno będę używała jej całkiem sporo w okresie wiosenno-letnim. Napiszcie mi, moi drodzy, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał i napiszcie również, który z tych makijaży przypadł Wam do gustu najbardziej. Starałam się jak zwykle zawrzeć bardzo różne makijaże dzienne, wieczorowe, delikatniejsze, mocniejsze, bardziej kolorowe, bardziej neutralne, troszkę edytorialowe, tak jak ten, więc tak aby, wiecie, każdy po prostu mógł znaleźć coś dla siebie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę i komentarze. I widzimy się w następnym odcinku. Aby nie przegapić następnego, zachęcam do subskrypcji. Subskrypcji? Zachęcam do subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!